Lekcja 1. Poranne rozmowy. Dzień dobry. Dobrze spałeś? Tak, zrobiłem. Dziękuję. Co powiesz na ciebie? Miałem wspaniały sen i czuję się pod wpływem energii, gotowi na nowy dzień. Absolutnie. Jestem podekscytowany tym, co dziś dla nas czeka. Ja też. Masz jakieś plany, jak chcesz spędzić dzień? Myślę, że mogłabym odkryć tę nową kawiarnię, o której rozmawialiśmy. To brzmi jak idealny pomysł. Dobra filiżanka kawy rozpocznie nasz dzień. Tak, i może moglibyśmy spróbować wypieków, gdy będziemy przy tym. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać wspaniałego śniadania z tobą. Lekcja 2. Spacery dziadka. Staram się spędzać z dziadkiem jak najwięcej czasu. To cudowne. Co zazwyczaj robisz razem? Czasami chodzę z nim na spacery, uwielbia przebywać na świeżym powietrzu. To brzmi cudownie. Pomagasz mu chodzić, gdy ma kłopoty. Tak, mam. Ważne jest dla mnie, aby wspierać go jak najwięcej. Oczywiste jest, że bardzo się o niego przejmujesz. Co myśli o spacerach? Bardzo się z nich cieszę. Sprawia mu radość z bycia aktywnym. Wspaniale to usłyszeć. Spędzanie czasu z bliskimi jest tak cenne. Absolutnie. Liczy się każda chwila, zwłaszcza z rodziną. Lekcja 3. Wzmocnienie motywacji. Myślę, że to może zadziałać. To może dać mi większą motywację do skupienia. Zgadzam się. Wyznaczanie małych celów może naprawdę pomóc w utrzymaniu motywacji. I pamiętaj, aby nagradzać się po osiągnięciu tych celów. Tak, świętowanie nawet małych zwycięstw może mieć wielką różnicę. Co zwykle robisz, aby się nagradzać? Lubię zafundować sobie miły deser lub zabawną wycieczkę. To brzmi idealnie. Mogę też spróbować takiego podejścia. To świetny sposób, aby zachować motywację i cieszyć się procesem. Nie mogę się doczekać wypróbowania. Lekcja 4. Zdrowy początek. Zacznijmy od świeżych owoców. Są zdrowe i pyszne. To świetny pomysł. Jak myślisz, jakie owoce powinniśmy uwzględnić? Uwielbiam truskawki, banany i może trochę jagód. Te brzmią idealnie. Są nie tylko smaczne, ale także pełne składników odżywczych. Dokładnie. Ważne jest, aby napędzać nasze ciało odpowiednim pokarmem. Poza tym jedzenie owoców może rozjaśnić nasz dzień. Nie sądzisz? Absolutnie. Dodają odrobinę koloru i smaku naszym posiłkom. Nie mogę się doczekać, aby razem zrobić piękną sałatkę owocową. Ja też. To będzie orzeźwiający początek naszego dnia. Lekcja 5. Wspomnienia ogrodnicze. Możesz użyć liści do produkcji nawozu. To świetny sposób na recykling. To prawda. Kiedy byłem dzieckiem, nie lubiłem sprzątania liści. Mogę się odnieść?
Wtedy wydawało się to żmudne, prawda? Tak, ale teraz widzę, jak ważne jest to dla ogrodu. Dokładnie. To niesamowite, jak zmieniają się nasze perspektywy w czasie. Teraz znacznie bardziej doceniam piękno ogrodnictwa. Ogrodnictwo może być tak terapeutyczne. Pomaga nam połączyć się z naturą. Zgadzam się. To wspaniały sposób na relaks. Pracujmy kiedyś razem nad naszymi ogrodami. Lekcja 6. Kamienie milowe komunikacji. Czy wiesz, że pierwsza wiadomość telefoniczna została wysłana przez przewody? Naprawdę. To fascynujące. Skąd został wysłany? Został wysłany między Brantford a Paryżem w Ontario, około 8 mil stąd. Wow, to spora odległość jak na tak wczesny wynalazek. Tak, utorował drogę nowoczesnej komunikacji, jaką znamy. To niesamowite, jak technologia ewoluowała od tego czasu. Absolutnie. Przeszliśmy długą drogę dzięki naszym metodom komunikacji. Nie wyobrażam sobie życia bez wiadomości błyskawicznych lub rozmów wideo. Niesamowite jest myśleć o tym, jak wszyscy jesteśmy dziś połączeni. Lekcja 7. Problemy z zaufaniem. Czasami wydaje się, że są pełnomocnicy próbujący działać przeciwko mnie. Och, jak chciałem uwierzyć, że wszystko jest w porządku, ale To trudne, gdy zaufanie zostaje złamane, to wszystko komplikuje. tak, naprawdę jest. Zaufanie jest tak istotną częścią każdego związku. Myślę, że musimy otwarcie komunikować się, aby odbudować to zaufanie. Zgodziłem się. Uczciwe rozmowy często wyjaśniają nieporozumienia. Chodzi o zrozumienie wzajemnych perspektyw. Tak, i cierpliwość wobec siebie podczas rozwiązywania problemów. Wierzę, że możemy wspólnie pokonać te wyzwania. Lekcja 8. Słodkie smakołyki. Rogalik migdałowy? To jest idealne. Zamówię ci to. Dziękuję. Pragnąłem jednego przez cały ranek. Są takie łuszczące się i pyszne. Nie pożałujesz. Nie mogę się doczekać, aby cieszyć się nim przy filiżance dobrej kawy. Nie zapominajmy też o parze dla siebie. Absolutnie. Powinniśmy sobie trochę pozwolić, prawda? Życie jest zbyt krótkie, aby nie cieszyć się dobrym jedzeniem razem. Całkowicie się zgadzam. To proste przyjemności sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Przed nami pyszne śniadanie. Lekcja 9. Przygoda na kempingu. Pamiętasz naszą wycieczkę kempingową? Nie mogę uwierzyć, jak dobrze się bawiliśmy. Zgadzam się. Zapłacmy za nasze przedmioty i przygotujmy się wkrótce na kolejną przygodę. Tak, powinniśmy zaplanować kolejną podróż. Wspaniale jest uciec z miasta. Zdecydowanie. Świeże powietrze i natura rewitalizują. Uwielbiałem siedzieć przy ognisku i dzielić się historiami ze wszystkimi. Ja też. Te chwile sprawiają, że kemping jest tak wyjątkowy.
Upewnijmy się, że następnym razem zapakujemy wszystkie nasze ulubione przekąski. Dobry pomysł. Pyszne jedzenie zawsze dodaje doświadczenia. Oto więcej przygód kempingowych w naszej przyszłości. Lekcja 10. Obserwujące marzenia. Czy kiedykolwiek obserwowałeś gwiazdy i czułeś potrzebę sięgnięcia i dotknięcia ich? Tak, to takie magiczne uczucie, prawda? Absolutnie. To sprawia, że czujesz się tak mały, ale połączony z wszechświatem. Uwielbiam obserwować gwiazdy. To przypomnienie, jak ogromne jest wszystko. Dokładnie. Te chwile mogą skłonić nas do refleksji nad naszymi marzeniami. Inspirujące jest myślenie o tym, co leży poza naszym światem. Często marzę o eksploracji kosmosu podczas tych nocy. Ja też. Możliwości są nieograniczone i ekscytujące jest to wyobrażenie. Zaplanujmy już niedługo noc pod gwiazdami. To doskonały sposób na relaks. Lekcja 11. Szczegóły dostawy. Czy są jakieś opłaty za dostawę lub minimalne wymagania dotyczące zamówienia, o których powinniśmy wiedzieć? Tak, to ważne pytanie. Zawsze dobrze jest wyjaśnić te szczegóły. Zgadzam się, zwłaszcza jeśli planujemy zamówić dużo jedzenia. Dokładnie. Niektóre miejsca mają minimalne zamówienie na bezpłatną dostawę. Czy masz na myśli ulubioną restaurację przy naszym zamówieniu? Myślałem o tym nowym włoskim miejscu. Ich makaron wygląda niesamowicie. To brzmi pysznie. Mam nadzieję, że nie mają wysokich opłat za dostawę. Sprawdźmy ich menu online, aby zobaczyć, co oferują i wszelkie opłaty. Dobry pomysł. Cieszę się, że mogę zjeść razem miły posiłek. Lekcja 12. Decyzje dotyczące mleka. Rozumiem to. Następnie co z produktami mlecznymi? Czy do naszych przepisów potrzebujemy mleka lub jajek? Tak, uważam, że zdecydowanie powinniśmy wziąć trochę mleka. A co z jajkami? Myślisz, że my też ich potrzebujemy? Myślę, że powinniśmy dostać tuzin. Zawsze są przydatne do posiadania pod ręką. Zgodziłem się. Dodatkowo możemy zrobić z nimi pyszne dania śniadaniowe. Dokładnie. Jajecznica lub omlet byłyby idealne na weekend. Nie mogę się doczekać wspólnego gotowania i cieszenia się obfitym śniadaniem. To będzie świetna zabawa. Nie zapominajmy też dodać trochę sera. Świetny pomysł. Ser sprawia, że wszystko jest lepsze. Lekcja 13. Raporty postępów. Widzę. Regularne aktualizacje i raporty z postępów będą niezbędne dla naszego projektu. Absolutnie. Informowanie wszystkich pomoże nam pozostać na dobrej drodze. Jak często powinniśmy organizować takie spotkania? Uważam, że cotygodniowe aktualizacje byłyby idealne, aby utrzymać tempo. To brzmi rozsądnie. Daje nam również czas na rozwiązanie wszelkich problemów. Tak, i pozwala nam dostosować nasze strategie w razie potrzeby. Komunikacja jest kluczem do udanej pracy zespołowej na pewno. Nie mogłem się bardziej zgodzić.
Zróbmy harmonogram naszych aktualizacji. Idealny. Ustawię przypomnienia o naszych spotkaniach, aby upewnić się, że pozostaniemy zorganizowani. Lekcja 14. Znalezienie apteki. Widzę. Czy w pobliżu jest apteka? Tak, jest apteka na pierwszym piętrze tego budynku. To wygodne. Czy znasz ich godziny otwarcia? Uważam, że otwierają się codziennie o 9 rano i zamykają o 20. Świetnie. Później będę musiał zabrać zapasy. Zawsze dobrze jest mieć w pobliżu aptekę na szybkie potrzeby. Absolutnie. To znacznie ułatwia sprawę, gdy potrzebujesz czegoś pilnie. Sprawdźmy to po zakończeniu zakupów. Brzmi jak plan. Lekcja 15. Wyszukiwanie przedmiotów. Czy sprawdziłeś salon pod kątem brakującego przedmiotu? Tak, szukałem wszędzie, ale nie mogę tego znaleźć. Może zostawiłem go w jadalni. Byłem tam wcześniej. To możliwe. Chodźmy tam razem sprawdzić. Dobry pomysł. Może ukryć się pod stołem czy coś. Mam nadzieję, że wkrótce go znajdziemy. Jest to dla mnie naprawdę ważne. Nie martw się, zlokalizujemy go, jestem tego pewien. Dzięki za pomoc w szukaniu. Doceniam to. Oczywiście. Znajdziemy go w mgnieniu oka. Lekcja 16. Historyczne loty. Wiedziałeś, że była pierwszą kobietą, która przeleciała samotnie przez Ocean Atlantycki. Naprawdę. To niesamowite osiągnięcie. Jak się nazywała? Tak, nazywała się Amelia Earhart i poleciała na wschód z Nowej Fundlandii. Niesamowite. Jakże odważna była, by podjąć tak ryzykowną podróż. Absolutnie. To był przełomowy moment dla kobiet w lotnictwie. Podziwiam jej determinację i odwagę. Zainspirowała wielu. Naprawdę to zrobiła. Jej dziedzictwo nadal motywuje przyszłe pokolenia. Chciałbym kiedyś dowiedzieć się więcej o jej przygodach. Znajdźmy o niej dokument. Byłoby fascynujące obejrzenie. Lekcja 17. Rozważania budżetowe. Zdecydowanie. Budżet odgrywa dużą rolę w podejmowaniu decyzji, gdzie wybrać się na naszą podróż. Całkowicie się zgadzam. Może to naprawdę wpłynąć na nasze opcje i plany. Czy zastanawiałeś się, ile jesteś gotów wydać? Mam przybliżony pomysł, ale chciałbym, żeby był rozsądny. To ma sens. Ważne jest, aby cieszyć się podróżą bez stresu finansowego. Dokładnie. Możemy odkrywać piękne miejsca bez łamania banku. Poszukajmy niedrogich miejsc, które nadal oferują wspaniałe wrażenia. Tak, możemy wspólnie zbadać niektóre niedrogie opcje. Cieszę się, że mogę zaplanować tę przygodę z Tobą. Lekcja 18. Zalecenia Parku Narodowego. To dobra sugestia.
Który park narodowy poleciłbyś? Myślę, że Yellowstone to fantastyczny wybór. Ma oszałamiające krajobrazy. Tyle słyszałem o jego gejzerach i dzikiej przyrodzie. Tak, a gorące źródła również zapierają dech w piersiach. Brzmi jak idealne miejsce dla miłośników przyrody. Zdecydowanie. Mielibyśmy tam tyle do odkrycia. Zróbmy listę wszystkich działań, które moglibyśmy wykonać, gdy tam jesteśmy. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby zaplanować nasz plan podróży. To będzie niezapomniane przeżycie. Lekcja 19. Łączenie się z sieciami. Tak, po prostu przejdź do ustawień urządzenia i wybierz sieć lotniskową. To jest pomocne. Zawsze mam problemy z połączeniem na lotniskach. Czasami może to być trudne, ale zwykle jest proste. Doceniam wskazówki. Czy musisz się zalogować po wybraniu? Tak, często musisz wprowadzić hasło lub wyrazić zgodę na warunki. Rozumiem to. Upewnię się, że zrobię to jak tylko wylądujemy. Idealny. Pozostawanie w kontakcie podczas podróży jest niezbędne. Absolutnie. Chcę informować moją rodzinę na bieżąco podczas podróży. Będziesz gotowy, aby podzielić się swoimi przygodami. Lekcja 20. Specyfikacje techniczne. Absolutnie powinniśmy dążyć do co najmniej 8 GB pamięci RAM w naszym nowym komputerze. To brzmi jak solidny plan. Dobrze poradzi sobie z wielozadaniowością, dzięki czemu wszystko będzie działać płynnie. Dokładnie. Przy tak dużej ilości pamięci RAM możemy łatwo przełączać się między programami bez żadnych opóźnień. Ponadto jest niezbędny do uruchamiania aplikacji wymagających dużej ilości zasobów, takich jak oprogramowanie do edycji wideo. Zgadza się. A jeśli chcemy zabezpieczyć naszą konfigurację na przyszłość, rozsądne jest poszukiwanie większej pojemności teraz. Całkowicie się zgadzam. Inwestowanie w wysokiej jakości komponenty opłaci się na dłuższą metę. Jakie inne specyfikacje powinniśmy wziąć pod uwagę przy zakupie? Zdecydowanie powinniśmy również przyjrzeć się szybkości procesora i typowi pamięci masowej. Tak. Dysk półprzewodnikowy w połączeniu z dużą ilością pamięci RAM stworzy potężną maszynę. Lekcja 21. Praca historyczna. Fascynujące jest myślenie o tym, jak materiały miały być wydobywane, a cegły wypiekane i przenoszone na miejsce. Tak, robotnicy, chłopi, żołnierze, a nawet przestępcy przyczynili się do tych monumentalnych projektów. To niesamowite, jak tak różnorodne grupy zebrały się, aby stworzyć coś trwałego. Absolutnie. Ich wysiłki położyły podwaliny pod konstrukcje, które stoją do dziś. I sprawia, że doceniasz ciężką pracę, jaką włożono w budowę naszych miast i zabytków. Zdecydowanie. Zrozumienie ich historii dodaje głębi naszemu docenianiu historii. Jak więc możemy dowiedzieć się więcej o tych historycznych siłach roboczych i ich wkładzie? Myślę, że zwiedzanie lokalnych muzeów i miejsc historycznych może dostarczyć cennych informacji. Świetny pomysł. Angażowanie się historią z pierwszej ręki może być potężnym doświadczeniem edukacyjnym. Lekcja 22.
Wyobraźnia podróży w czasie. Udawałem, że jestem wehikuł czasu i zabrało mnie to w niesamowitą podróż. To brzmi fascynująco. Gdzie wyznaczyłeś datę? Ustawiłem to na czasy prehistoryczne, gdzie dinozaury wędrowały po ziemi i wszystko było dzikie. Wow! Samo wyobrażenie sobie widoków i dźwięków tamtej epoki musiało być ekscytujące. To naprawdę było. Widziałem ogromne stworzenia chodzące dookoła i słyszałem echem ich ryków. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tętniący życiem musiał być ten świat, pełen życia i przygód. Tak, włączyłem wehikuł czasu i poczułem ten przypływ podniecenia, gdy zmieniała się sceneria. Brzmi jak idealna ucieczka od rzeczywistości, pozwalająca odkrywać wszystko, czego pragnie twoje serce. Dokładnie. To niesamowite, jak wyobraźnia może przenieść nas do miejsc, o których tylko marzyliśmy. Lekcja 23. Prezentowanie osiągnięć. Myślę, że powinniśmy podkreślić moje osiągnięcia, aby naprawdę podkreślić moją propozycję wartości. To mądre podejście. Pokazanie tego, co osiągnąłeś, może mieć znaczący wpływ. Dokładnie. Ważne jest, aby przekazać, w jaki sposób moje umiejętności mogą skutecznie przynieść korzyści zespołowi. Absolutnie. Jak zamierzasz zaprezentować te osiągnięcia w sposób, który urzeknie twoją publiczność? Zastanawiam się nad wykorzystaniem konkretnych przykładów i wskaźników, aby jasno zilustrować mój wkład. To brzmi świetnie. Konkretne dane mogą naprawdę pomóc narysować obraz twoich sukcesów. Tak, i chcę mieć pewność, że moja prezentacja odzwierciedla moją pasję i poświęcenie. Pasja jest zaraźliwa. Jeśli dobrze to przekażesz, będzie rezonować z innymi. Więc zastanówmy się nad innymi sposobami, aby moja prezentacja się wyróżniała i pozostawiła trwałe wrażenie. Lekcja 24. Odkrywanie Karaibów. Idealny! Co powiesz na wyjazd na Karaiby na nasze następne wakacje? To brzmi zachwycająco. Karaiby mają piękne ukryte klejnoty, które czekają na odkrycie. Absolutnie. Słyszałem o wspaniałych plażach i tętniących życiem lokalnych kulturach w tym regionie. A jedzenie tam ma być niesamowite, pełne smaków i świeżości. Tak. Mogę sobie już wyobrazić delektowanie się świeżymi owocami morza z widokiem na ocean. Ponadto jest tak wiele atrakcji do wyboru, takich jak nurkowanie z rurką i piesze wycieczki. Dokładnie. Każda wyspa oferuje coś wyjątkowego, co czyni ją idealną przygodą dla nas. Nie mogę się doczekać, aż zacznę planować nasz plan podróży i odkrywać te ukryte skarby. Zróbmy trochę badań i dowiedzmy się, które wyspy powinniśmy najpierw zbadać. Lekcja 25. Doświadczenie w zakupach. W porządku, możemy też wziąć te przedmioty. Wyglądają świetnie. Tak, zdecydowanie. Ale czy masz jakieś kupony lub rabaty, z których możemy skorzystać? Myślę, że widziałem trochę online. Może możemy sprawdzić, zanim sfinalizujemy nasze zakupy. To dobry pomysł. Oszczędzanie pieniędzy zawsze wydaje się satysfakcjonujące, prawda? Absolutnie. Każda drobnostka pomaga, zwłaszcza gdy kupujemy wiele rzeczy. I to wspaniałe uczucie odejść wiedząc,
że mamy najlepszą możliwą ofertę. Tak. Dodatkowo korzystanie z kuponów sprawia, że zakupy są jeszcze przyjemniejsze i ekscytujące. Zgadzam się. Zwróćmy uwagę, aby zawsze szukać zniżek, gdy robimy razem zakupy. Brzmi jak plan. Za każdym razem zamieni nasze zakupy w małą przygodę. Lekcja 26. Rodzina Ingalls. Czy wiesz o rodzinie Ingalls i ich pionierskiej podróży? Tak, trochę o nich słyszałem. Przeprowadzali się wiele razy, gdy Laura dorastała, prawda? Dokładnie. Ich przygody naprawdę podkreślają wyzwania, przed którymi stanęli pionierzy w tym czasie. Fascynujące jest myślenie o odporności i determinacji, jaką musieli mieć. Tak, a każdy ruch wiązał się z własnym zestawem przeszkód i doświadczeń, które ukształtowały ich życie. Mogę sobie wyobrazić, jak różne musiały być dla nich każda lokalizacja, tworząc niepowtarzalne wspomnienia. To niesamowite, jak te doświadczenia wpłynęły na późniejsze pisanie i opowiadanie historii Laury. Absolutnie. Jej historie mają sposób na uchwycenie ducha przygody i trudności. Dowiedzmy się więcej o ich życiu. Z ich podróży można się wiele nauczyć. Lekcja 27. Ekscytujący dzień. Dzień minął jeszcze szybciej, kiedy Natalie wróciła do domu. Była taka podekscytowana. Naprawdę. Co ją tak zachwycało? Właśnie zakończyła duży projekt, a opinie były w przeważającej mierze pozytywne. To fantastyczne. Musiało wydawać się tak satysfakcjonujące widzieć, jak jej ciężka praca się opłaca. Absolutnie. Nie mogła przestać mówić o tym, jak czuła ulgę i dumę. Mogę sobie wyobrazić. Świętowanie takich osiągnięć jest tak ważne dla motywacji. Tak, i zainspirowało mnie to do myślenia o własnych celach i jak je osiągnąć. To jest siła dzielenia się emocjami. Może wzbudzić inspirację również u innych. Dokładnie. Zaplanujmy dla niej małą uroczystość, aby docenić jej osiągnięcia. Lekcja 28. Słodka niespodzianka. Oczywiście kiedyś dostałem cały worek na śmieci pełen cukierków podczas Halloween. Nie ma mowy. To brzmi jak spełnienie marzeń każdego dziecka. To naprawdę było. Pamiętam, że czułem się, jakbym trafił w dziesiątkę z tymi wszystkimi cukierkami. Mogę sobie tylko wyobrazić dreszczyk emocji związany z otwarciem tej torby i zobaczeniem wszystkich kolorowych smakołyków w środku. Dokładnie. Miałem tyle słodyczy, że nie wiedziałem, od czego zacząć. A najlepsze było dzielenie się nim z przyjaciółmi i handel różnymi typami. Tak. Zamiana ulubionych ze wszystkimi sprawiła, że doświadczenie było jeszcze przyjemniejsze. Uwielbiam to. Te słodkie chwile tworzą wspomnienia, które trwają całe życie. Absolutnie. To niesamowite, jak coś tak prostego jak cukierki może przynieść tyle radości. Lekcja 29. Uważne chwile. Wiesz, lubię medytować przez kilka minut i delektować się filiżanką herbaty ziołowej. To brzmi tak relaksująco. Medytacja może naprawdę pomóc skoncentrować Twoje myśli i oczyścić umysł. Dokładnie. To świetny sposób na oderwanie się od chaosu dnia i znalezienie spokoju.
Całkowicie się zgadzam. Poświęcenie czasu dla siebie jest niezbędne dla dobrego samopoczucia psychicznego. Dodatkowo aromat herbaty ziołowej dodaje uspokajającej atmosfery, nie sądzisz? Absolutnie. Ciepło herbaty w połączeniu z medytacją tworzy idealny moment spokoju. Więc jaki rodzaj herbaty zwykle wolisz podczas medytacji? Uwielbiam rumianek. Działa kojąco i pomaga mi się zrelaksować po długim dniu. To brzmi cudownie. Może spróbuję następnym razem. Brzmi idealnie na relaks. Lekcja 30. Doświadczenie kulinarne. Przepraszam, czy możemy dostać stolik dla dwojga, proszę? Oczywiście. Podążaj za mną. Pokażę ci miejsca. Dziękuję. Naprawdę nie mogę się doczekać wspólnego posiłku. Ja też. Atmosfera tutaj jest piękna. Tworzy idealny nastrój na miły obiad. Zgadzam się. Zawsze miło jest zjeść obiad w miejscu, które jest wygodne i zachęcające. Poza tym słyszałem wspaniałe rzeczy o ich menu. Nie mogę się doczekać, aby spróbować niektórych potraw. Tak. Ekscytujące jest odkrywanie nowych smaków i dzielenie się naszymi przemyśleniami na temat każdego dania. Dokładnie. Jedzenie poza domem to wspaniałe doświadczenie, zwłaszcza gdy jest wspólne. Wykorzystajmy w pełni nasz czas tutaj i cieszmy się każdą chwilą.